W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy Was o kolejnej promocji na platformie shopping.io. Wspomnimy o nowej kolekcji TJLP NFT oraz poruszymy wątek aktualizacji protokołu na Algorand. Witam Was serdecznie na kanale kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Tokeny VeChain pojawią się na kolejnej giełdzie. Tym razem tokeny VET powiększyły ilość dostępnych par handlowych na giełdzie CEX.io. Dołącz już teraz do platformy CEX.io, aby handlować tokenami VeChain. Zostając jeszcze przy tokenach VeChain, to serwis Shopping informuje o kolejnej promocji. Dokonując płatności na shopping.io przy użyciu tokenów VET, 20% wartości zamówienia wróci do kupującego w tokenach Shop. Więcej o tej promocji przeczytacie na Medium Shopping. Link do artykułu zostawiamy w opisie filmu. Kończąc wątek projektu VeChain w dzisiejszym odcinku, pragniemy Was poinformować, że VeChain Tour wystartował z The Odd App. Aplikacja Odd będzie działała na rynku sztuki oraz przedmiotów kolekcjonerskich. Wsparcie tego segmentu rynku przez aplikację ma na celu zapewnienie autentyczności oraz możliwości potwierdzenia pochodzenia. Takie działanie będzie możliwe dzięki technologii blockchain. KuCoin zaprasza na AMA z projektem Blocktopia. AMA odbędzie się dzisiaj o godzinie 12 czasu polskiego. Podczas AMA zostanie rozdanych 50 000 tokenów Block. AMA zostanie przeprowadzona na Discordzie KuCoin Metaverse. Platforma OnePlanet startuje na sieci Polygon. Marketplace OnePlanet NFT przenosi się na sieć Polygon z 60 kolekcjami NFT opartymi na sieci Terra. Wspomniana przez nas seria Learn and Earn jest już dostępna. Wszyscy zweryfikowani użytkownicy giełdy Binance mogą teraz wziąć udział w najnowszych kursach i quizach zamieszczonych na platformie Binance. Jeżeli jesteście zainteresowani zdobyciem darmowych kryptowalut, wszelkie informacje znajdziecie klikając w odpowiedni link w opisie filmu. Senken udostępnia pierwszą wersję swojego marketplace'u. Senken jest największą na świecie platformą handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Sierpniowy newsletter projektu Moonbeam jest już dostępny. W newsletterze została opisana integracja XCM, wydarzenia społecznościowe oraz ostatnie wydarzenia dotyczące tego projektu. Link do newslettera Moonbeam zostawiamy w opisie filmu. Cotygodniowa aktualizacja DeFi oraz warstwy pierwszej i drugiej od Crypto.com. Hard fork Ethereum o nazwie Bellatrix został aktywowany. Celem tej aktualizacji jest zapewnienie, że walidatorzy będą produkować zaktualizowane bloki Beacon Chain, które są odpowiedzialne za konfigurację bazy kodu przed wydarzeniem merge. Po nałożeniu sankcji na Tornado Cash, współzałożyciel MakerDAO Ron Christens zaproponował rozwiązanie, które pozwala na ochronę stablecoina DAI przed zawłaszczeniem prawnym. Rozwiązanie Christena opiera się na stopniowym zmniejszaniu ekspozycji aktywów w świecie rzeczywistym, mając ostatecznie na celu przekształcenie DAI w aktywa swobodne. Propozycja spotkała się z rozbieżnymi opiniami społeczności MakerDAO. Kyber Network, protokół płynności, na którym zbudowany jest KyberSwap, potwierdził włamanie się do swojego frontendu. Atakujący złamał zabezpieczenia aplikacji za pomocą skryptu Google Tag Manager, który jest zwykle używany do śledzenia aktywności użytkowników i danych do celów analitycznych. Kyber Network zidentyfikował złośliwe kody i naprawił je w ciągu kilku godzin. Jednak to działanie nie uchroniło przed realizacją planów hakera. Hakerowi udało się ukraść $265 000 w tokenach USDC. Tencent informuje o wypuszczeniu nowej kolekcji TJLP NFT we współpracy z projektem Alaska. Powstanie 100 NFT z podwójną użytecznością. Posiadacze tej serii NFT otrzymają dożywotni dostęp do TJLP. Właściciele NFT-ku dodatkowo otrzymają wyłączną możliwość zagrania w wersję demonstracyjną gry oraz możliwość wzięcia udziału w testach beta. Sprzedaż aukcyjna jest zaplanowana na 19 września. Warunkiem wzięcia udziału w aukcjach jest bycie subskrybentem TJLP. Więcej szczegółów dotyczących tej serii NFT zostanie udostępniona już wkrótce. Na 22 września jest zaplanowana aktualizacja Cardano. Hard fork Vasil zostanie wykorzystany do połączenia poprzedniego protokołu z najnowszym. Podczas aktualizacji zostaną wdrożone ulepszenia, a sieć główna Cardano przejdzie do ery Besho. Możliwość blockchaina Cardano rozszerza się dzięki tej aktualizacji. Oprócz kilku wprowadzonych poprawek zwiększy się również decentralizacja Cardano oraz zostaną wprowadzone nowe funkcjonalności. Nexo ogłasza konkurs w ramach przygotowania do nadchodzącego merge na Ethereum. Do wygrania jest aż 15 tokenów ETH. Aby wejść do gry, użytkownik musi dokonać swapu na ETH lub z ETH na inną kryptowalutę. Swap oczywiście musi być dokonany na platformie Nexo. Transakcja musi przekroczyć wartość $100. Wówczas taka dokonana wymiana będzie stanowiła jeden bilecik konkursowy. Użytkownicy mogą gromadzić dowolną ilość biletów konkursowych, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Konkurs trwa do 20 września. Axelar Network został jednym z pierwszych projektów korzystających z technologii blockchain, który zaimplementował głosowanie kwadratowe.
Dla tego projektu jest to krok naprzód w zakresie bezpieczeństwa cross-chain oraz Proof of Stake. Wprowadzone rozwiązanie jest częścią najnowszej aktualizacji sieci Axelar o nazwie Maeve. Aventus wygrał 26. aukcję parachainów na Polkadot. Aventus buduje blockchainy klasy korporacyjnej na Polkadot. Aventus pracuje nad tym, aby tworzenie w ekosystemie Polkadot i poza nim było dostępne dla firm i zdecentralizowanych platform. Chainlink informuje, że projekty Hypen, Northwest Nodes oraz Glink Solution uruchomiły zdecentralizowaną sieć Oracle, która gromadzi, agreguje i weryfikuje dane z tysięcy rzeczywistych czujników, umożliwiając tworzenie zaawansowanych, ekologicznych produktów finansowych. Usytuowana tenisistka, osoba przedsiębiorcza, kolekcjonerka sztuki i entuzjastka Web3, Maria Szarapowa zjawi się na Binance Blockchain Week w Paryżu. Maria opowie o swoich doświadczeniach z Web3 oraz uzasadni, dlaczego pokłada tak duże nadzieje w tej przestrzeni. Główna aktualizacja protokołu Algorand jest już dostępna. Update wprowadza zabezpieczenia dla komunikacji międzyłańcuchowej i zwiększa wydajność całej sieci. Algorand State Proof to standard interoperacyjności, który zapewnia prosty, bezpieczny interfejs, z którego może korzystać każdy łańcuch Proof of Stake bez ponoszenia dużych kosztów przy zachowaniu bardzo wysokiej niezawodności oraz bezpieczeństwa. Dzisiejsze uaktualnienie obejmuje wzrost wydajności z 1200 do 6000 TPS oraz nowe, najlepsze w swojej klasie narzędzia programistyczne, umożliwiające organizacjom korzystającym z Algorand dalsze skalowanie w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na aplikacje Web3. Wersja mobilna potwora Firefly jest już dostępna na systemy Android i iOS. Ally ten ogłasza nawiązanie współpracy z Mobula. Mobula to pierwszy zdecentralizowany agregator danych. Ally ten oraz Mobula będą wspólnie rozwijać społeczności i wspierać się nawzajem w podróży po świecie kryptowalut. Celem współpracy jest tworzenie synergii biznesowej. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, jeżeli materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!